Witam Was w 216 vlogu. Dzisiaj będzie o wymianie, montażu płyty ceramicznej, a dokładniej płyty indukcyjnej, ale potocznie zwaną płytą ceramiczną. Już tam kiedyś chyba pokazywałem, jak nagrywałem taką płytę, ale postanowiłem teraz nagrać. Dlaczego? Ano dlatego, że zazwyczaj wymiana takiej płyty jest bardzo szybka, bardzo prosta. Znaczy, no jak dla prosta i szybka jak dla kogoś, kto to robi zawodowo. Ale tutaj miałem małe problemy. No, nie takie, których nie można przeskoczyć, ale tak już Wam niejednokrotnie mówiłem, no często się zdarza, że są jakieś niespodzianki. I tutaj właśnie była, bo płyta była połączona, znaczy no, obok była też dwupalnikowa gazowa. I to było taką listwą aluminiową, cienką, ozdobną, wklejone, nie wiem, silikonem, klejem. I chodziło o to, żeby tą starą płytę wydobyć, nie uszkadzając oczywiście ani blatu, ani tej płyty gazowej, która też była na szkle. No a było to bardzo ściśle i solidnie przyklejone, także tutaj troszeczkę zabawy było. Poza tym ktoś, kto podłączał tą starą płytę, podłączył to no, kostkami. Generalnie można kostkami, tylko no, nie było to tak dość no, zabezpieczone, że tak powiem, te połączenie. Ja tutaj, bo ta płyta nowa, którą montowałem, miała swój kabel, zresztą ta stara też, tylko zabezpieczyłem to po prostu, te łączenie, te kostki z kablem, który wychodził z podłogi, połączyłem to puszką po prostu hermetyczną, żeby te wszystkie łączenie było zamknięte. Także myślę, że materiał dzisiejszy będzie ciekawy. Także zapraszam do oglądania i co jeszcze, bardzo wszystkim dziękuję, bo subskrybentów przybywa, bardzo mnie to cieszy i bardzo dziękuję każdemu subskrybentowi i staremu i każdemu nowemu. Jak mówiłem, będę się starał w miarę moich możliwości wrzucać Wam najciekawsze materiały, które robię. Jak wiecie, nagrywam to podczas pracy, nie ustawiam sprzętów, jeszcze raz to podkreślam, tylko zakładam kamerę na głowę i po prostu to robię. Także różnie to czasami wygląda, różne są ujęcia, ale nie robię tego, powiedzmy tak, na pokaz, tylko po prostu to jest vlog z mojej pracy. Często ktoś mi mówi, że czegoś tam nie widać, że tam tego. Ja naprawdę nie mam kiedy ustawiać. Ja mam bardzo dużo pracy, bardzo dużo zleceń. Nie mam po prostu fizycznie czasu na rozstawianie sprzętu i tak dalej. Zresztą też nie chcę nadużywać, że tak powiem, dobroci, dobrej woli osób, u których to robię, które mi pozwalają nagrywać, bo oczywiście za każdym razem pytam, czy mogę nagrać. I wtedy nagrywam, nie? Także tutaj proszę zrozumcie, że to tak wygląda, dlatego to nie jest kanał instruktażowy, chociaż jeśli ktoś coś z tego tam wyłapie, to się bardzo cieszę. Ale to nie jest kanał instruktażowy, to jest po prostu, chcę się z Wami dzielić moją pracą, moją pasją. I tego się proszę trzymajmy. Także nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za komentarze, za subskrypcje. Bardzo to doceniam. I co, widzimy się jak zawsze za tydzień przy kolejnej pracy. Także trzymajcie się, cześć. Cześć, witam Was w kolejnym dniu. Moi drodzy, dzisiaj pojedziemy teraz właśnie wymienić płytę ceramiczną. Bo tam podobno
coś klientowi spadło, potukła się, utukła, kupił nową i zamówił wymianę. Także ja dawno tego, dlatego postanowiłem to nagrać, bo w sumie bardzo dawno tego nie pokazywałem. Znaczy kilka płyt już tam w międzyczasie wymieniłem, ale nie nagrywałem. No teraz pomyślałem, że warto nagrać. Dość dawno nie nagrywałem. Jakichś tam cudów, niespodzianek się nie spodziewam, ale różnie to bywa. Także podejrzewam, standardowa wymiana płyty. Zobaczymy, co tam będzie. No to co, tutaj nie ma co dużo mówić. Jedziemy i widzimy się na miejscu, będziemy działać. No, jesteśmy na miejscu. Będziemy demontować najpierw starą płytę, czyli nożyk. I tutaj, jak widzicie, jest obok ta dwupalnikowa gazowa. Tutaj podcinam, bo często się po prostu wulkanizuje ta uszczelka z blatem. Trzeba delikatnie to naciąć, oddzielić płytę od blatu. I zazwyczaj to wystarcza, żeby płytę podnieść. No ale tutaj nie tym razem. Tu jak widzicie się podnosi, ale jest sklejona i to była sklejona, podejrzewam, z silikonem razem z tą płytą gazową. Tutaj takie były cieniutkie ramki aluminiowe, które były ze sobą sklejone i tutaj największy miałem z tym problem, bo tutaj się płyta cała unosiła, ale tutaj, jak widzicie, nie chciało puścić. No, też siły jakieś tam nie chciałem używać, żeby po prostu nie uszkodzić tej płyty gazowej, bo blat też miała szklany. No i tutaj było trochę zabawy. Te łączenie tutaj znalazłem, to było tak idealnie spasowane, że tego łączenia nawet nie było widać na początku. Tu pewnie na filmiku tego nie widać. Ja sobie tutaj uchylę tak, żeby podłożyć coś. No tutaj kombinowałem trochę na wszystkie sposoby, że tak powiem. No i tutaj było najwięcej zabawy, właśnie wycinanie, bo jedna ramka i druga była ze sobą sklejona i ona pod spodem jeszcze pod jedną i drugą płytą była wklejona. Także tutaj bałem się najbardziej, żeby nie uszkodzić tej płyty gazowej. Także trochę rozchylałem i po kawałeczku wycinałem. No to trwało dłużej niż tutaj, ale nie chciałem was tutaj też zanudzać tym całym cięciem. Mniej więcej chciałem pokazać z grubsza. O, jak widzicie, już tutaj się rozdzieliło i teraz już tak, można powiedzieć, jest z górki. No ale było wklejone naprawdę bardzo solidnie. Tu jeszcze właściciel przyszedł z odsieczą, odchylał tą płytę, a ja tam docinałem. Mówię, gdyby to było wszystko do wyrzucenia, to na pewno bym się tak nie bawił, bym to po prostu siłowo załatwił, no ale tutaj musiałem się niestety bawić, żeby nie uszkodzić tej drugiej płyty. No i mamy sukces. Płyta rozdzielona, teraz wyłączam bezpieczniki, bo muszę tą płytę oczywiście wypiąć z instalacji. No i tutaj też znowu taki mały problemik, bo tutaj przewód był fabrycznie montowany do tej płyty, zresztą do tej nowej też, no i to wszystko gdzieś było za piekarnikiem. Tu jeszcze pan mnie poprosił, żeby zdjąć mu klosz i wykręcić żarówkę, bo nie wiedział, jak się do tego zabrać.
A to tak przy okazji. No i teraz musimy zdemontować piekarnik, żeby się dostać do tego połączenia tego przewodu, tych przewodów, które wychodzi gdzieś tam ze ściany czy z podłogi i kuchenkę. Czyli tutaj się wykręca 2 śruby. Ja myślałem, że tutaj już wyciągnę, że wysunę, tylko poluzuję piekarnik, ale nic z tego. Musiałem wyjąć cały piekarnik, bo tam było dość mocno upchane, zawinięte za szafką, pod szafką. Także nie było takie, nie szło tak gładko jak planowałem. No i tutaj ten kabel gdzieś jest schowany. On był tam jeszcze zawinięty pod szafkami, także tu musiałem też zdemontować cokół. Także jak widzicie, nie zawsze wymiana płyty jest taka prosta, tak gładko idzie, jak powinna. Nieraz trzeba po prostu zdemontować kawałek kuchni, żeby się dostać do przewodów. No i tam od spodu to odplątałem i teraz tutaj za szafką i zobaczcie, tutaj goła kostka była połączona, nawet nie zaizolowana, także troszeczkę tak niezgodnie ze sztuką, że tak powiem, bo nie było to kompletnie niczym zabezpieczone, nawet zwykłą taśmą izolacyjną. Tu jeszcze raz sprawdzam, czy na pewno ten bezpiecznik właściwy wyłączyłem. Teraz to wszystko wypinam. I tak wiem, próbówką nie powinno się odkręcać. Ja często się na tym łapię, a śrubokręt leży obok. Często się na tym łapię, że jak już sprawdzę, to potem kręcę. Wiem, że tak nie powinno być. No i tak, płytę mamy wypiętą z instalacji, ją możemy wynieść. Tutaj akurat pan poprosił, żeby to na zewnątrz wystawić. Także sobie tam leży i wracamy teraz szykować nową płytę. Tu jak widzicie, to jest płyta Teki. Że firma, powiem wam, ogółem nie można na nią tam źle mówić, znaczy nie można, nie jest złą firmą, jest dobrą firmą. Na razie wszystkie te dodatki na bok odkładamy. No i mamy nową płytę, papiery na bok. Teraz tutaj jest instrukcja taka obrazkowa, skrócona. To jak ktoś tam wie, to według tej instrukcji, która jest na kablu przyklejona, bez problemu te przewody podłączy. Znaczy nie powinno się podłączać płyty bez uprawnień, bo nawet jest wtedy gwarancja nieważna. Ale tutaj są rodzaje, jak można podłączyć. Jeszcze sobie pójdę, zawsze sprawdzam, bo nie wierzę, powiedzmy, w kolory, bo powinno być czarny, brązowy, szary powinien być, fazowy, niebieski, żółto-zielony, niebieski, neutralny, żółto-zielony, uziemiający, ale nie zawsze tak jest. Już parę razy się spotykałem, że na żółto-zielonym na przykład była faza. Także zawsze sobie sprawdzam, na których przewodach są fazy, nie wierzę w kolory. No i teraz musimy tą płytę przygotować. Czyli obracam, tutaj sobie oczywiście tamtą starą mogłem kłaść sobie bezpośrednio na blacie. Tutaj nowa, żeby nie uszkodzić. Zawsze jak coś robię, podkładam. Czy jak nie ma tego, to jakiś koc, ręcznik, albo jak jest po prostu w nowych styropian. No i teraz jeszcze rzut okiem opcje podłączenia. Tutaj jest fabrycznie na 2 fazy zrobione, my to przerobimy. Znaczy to jest na jednofazowe fabrycznie, a my to przerobimy na 2 fazy.
Tam jest taka opcja, tylko musimy rozpiąć te przewody, ale to zanim to zrobię, to jeszcze oczywiście przykleję uszczelkę w koło. Że ona taka rolka, ale poszczepiona także po kawałeczku, delikatnie musiałem to porozszczepiać, żeby jej nie porwać. No i teraz na rancie od spodniej strony w miarę równo to wklejamy. I tak żeby nie było przerwane, oklejamy to w koło płyty. Tu jak widzicie, przewód też już jest fabrycznie wmontowany, także ten przewód trzeba po prostu wpiąć w instalację. No i dochodzimy do końca. I tutaj przykładamy, i tutaj palcem przytrzymać przy krawędzi, tam gdzie zaczynaliśmy, i po prostu sobie urwać tą resztę uszczelki. Także to mamy płytę z grubsza przygotowaną. Teraz oczywiście obczyścić blat z tych starych naleciałości, które tam się nazbierały pod tą starą płytą. No bo nie można kłaść nowej płyty na taki brud, nie? No ale to jest nieuniknione, że zawsze przy takich płytach się tam nazbiera, to zawsze trzeba obczyścić. No i teraz tutaj właśnie rozpinam te kable. Tutaj był bodajże czarny chyba i brązowy. To rozpinam i tutaj konektorkami odizoluję, i oczywiście te dwa osobne to są przewody fazowe. No i tutaj też oczywiście założę konektorki, żeby nie gołe przewody przykręcać. I teraz jak mam to rozszczepione, to na każdy z tych przewodów konektorek, i wtedy możemy podłączyć tą płytę na dwie fazy. Tam gdzie jest niebieski i szary, to jest uziemiający, to zostawiamy, tego nie ruszamy. No i oczywiście uziemiający. No i teraz tak, tą kostkę też wykręcę. Ja tu, jak widzicie, z boku jest puszka, po prostu całe te połączenie zamknę w tej puszce hermetycznej. No bo tak mówiłem, nie powinno być tak, że goła kostka gdzieś tam leży na podłodze. No w razie jakiegokolwiek nawet wycieku, gdzieś jak woda poleci, to przecież poleci bezpośrednio na te przewody, na te gołe przewody. Także obojętnie jaka puszka, ale puszkę jakąkolwiek hermetyczną, i wtedy to zamknąć, wtedy to jest po prostu bezpieczniej.
Tutaj otworów za dużych nie robimy, żeby ten przewód po prostu tam bardzo ciasno przechodził, żeby tam jako taka izolacja była. Jak widzicie, to dość ciasno wchodziło, także ta uszczelka przylega wokół tej izolacji. No i teraz możemy z powrotem założyć kostkę i potem z drugiej strony przewód od płyty i to w tej puszce zamknąć. Poskręcamy i zamkniemy w tej puszce. Teraz wezmę ten mniejszy steropianek, ale żeby położyć po prostu płytę, bo teraz ją będę spinał właśnie z instalacją. I tutaj właśnie z drugiej strony jeszcze szmatką oczywiście przetrę to, bo to przecież nie tylko wyskrobać, ale też oczywiście przeczyścić to miejsce, gdzie będzie płyta leżała, żeby tam nie było żadnych paprochów, brudu. No i teraz właśnie z drugiej strony ten przewód od płyty. I tutaj też otwór, jak zrobić w miarę jak najmniejszy, żeby to naprawdę ciasno przechodziło. Wtedy, tak jak mówiłem, jest jakaś tam izolacja. No i teraz możemy to wszystko ze sobą połączyć. No tutaj kolory przewodów się zgadzają, czyli żółto-zielony jest uziemiający, czyli możemy żółto-zielony do żółto-zielonego, niebieski neutralny z niebieskim, brązowy z brązowym, czarny z czarnym, a szary zostaje po prostu, ta trzecia faza zostaje nieużywana. No i należy tutaj to nawet też porządnie podokręcać, skręcać, żeby nie było luzów, żeby nie było niedokręcone, bo jak jest niedokręcone się potem tak grzeje, wypala. Także to musi być też dobrze dokręcone, podokręcane. No, jeszcze to sobie oparłem na blacie i jak widzicie jeszcze można dokręcić. Oczywiście też nie przesadzać, bo się może ściąć, rozplaszczyć ten konektorek. No trzeba na pewno do oporu podokręcać, ale jak ze wszystkim z wyczuciem. No i teraz to możemy zamknąć w puszce, ułożyć, dekiel założyć i teraz jest na pewno o wiele bezpieczniej niż było to poprzednie połączenie.
No i teraz to schowamy tam pod spód za szafkę. Tak jak widzicie teraz to ma jakieś tam ręce i nogi. No i teraz możemy położyć płytę. Się bałem, może otwór nie pasować, ale pasował idealnie. Teraz możemy iść, włączyć bezpieczniki, no i sprawdzić, czy działa, czy nic nie wybuchło, czy nie spaliłem, nie? Czy jeszcze mi się nie zdarzyło i oby się nie zdarzyło, żebym spalił, ale zawsze trzeba po podłączeniu wszystko sprawdzić, czy wszystkie palniki działają, czy wszystko działa jak należy. W tej płycie jest fajne, bo się palcem przesuwa i się moc zwiększa. Także wszystko działa jak należy. Teraz musimy jeszcze z powrotem wszystko przywrócić do stanu pierwotnego, czyli cokół, piekarnik. Oczywiście tam piekarnik podłączyć, tam było gniazdko z tyłu. Piekarnik wsuwamy, no i tam 2 wkrętami oczywiście to z powrotem przykręcić, żeby przy otwieraniu nie wysuwał się. Jak jest wszystko dobrze podłączone, to wkręty w te same miejsca się wkręca, także nowych dziur, że tak powiem, nie trzeba też robić. No i piekarnik mamy zamontowany, płyta podłączona, teraz pozbierać narzędzia, podbić gwarancję i w sumie po robocie. Najwięcej, tak mówiłem, zabawy było z demontażem starej płyty. Ale wszystko poszło sprawnie, także to na tyle. Jesteśmy po wymianie. Tak jak myślałem, nic tam jakiegoś wielkiego, skomplikowanego nie było. Może z wyjątkiem, że była sklejona strasznie z blatem. Tam trzeba było się trochę pobawić, żeby oczywiście blatu nie uszkodzić. To jedno, i drugie, była też w jakiś sposób sklejona tymi listwami. Tam widzieliście taką dwupalnikową płytę gazową, nie?
i ze sobą było no tak połączone, ciężko było to oderwać. No nie chciałem uszkodzić, tej płyty gazowej, także tam trzeba było troszeczkę tym nożykiem się pobawić, poskrobać, ale generalnie no jak widzieliście dało radę. No i też było to, że no tam było fabrycznie połączone na jedną fazę. Ja to rozdzieliłem i na dwie fazy podłączyłem. No bo tą płytę, tak jak było fabrycznie podłączone, można było normalnie na 230 podłączyć. Jak ktoś nie miał siły tak zwanej, to można było tam podłączyć. Rozpocznij nagrywanie wideo awaryjnego. Można było sobie podłączyć na 230 też używać. Ja to rozdzieliłem, żeby po prostu jak jest siła, to się z niej korzysta, nie? No i tam ta stara płyta, widzieliście, goła kostka była gdzieś tam za meblami. Ja w sumie tam jakąś puszeczkę u siebie znalazłem, to wziąłem tą kostkę, to połączenie całe w tą puszkę. Zakończono nagrywanie. Tą puszkę całą, tą kostkę w puszkę schowałem. Zawsze to jest bezpieczniej, nie? Nawet, nie wiem, jak jakaś woda się zaleje czy coś, no nie zostawia się kostki na wierzchu, tak generalnie. Jak na upartego mogli chociaż, nie wiem, taśmą izolacyjną zawinąć, a nie taką gołą kostkę zostawić. No ale, także odpaliłem, jak widzieliście, nic nie wybuchło, wszystko działa. No, także misja wykonana. Ja sobie jadę teraz dalej. Wam już dziękuję i co? Widzimy się jak zawsze przy następnych pracach. Cześć!